Projekt Turystyka i Rekreacja Atutem Gąsiorowic narodził się tak naprawdę oddolnie, bo sami ludzie zasugerowali nam, żeby stworzyć jakieś miejsce pamięci, miejsce tradycji naszej wsi, naszej śląskiej wsi. Poniekąd już my niekiedy zbierali stare rzeczy od mieszkańców i przechowywaliśmy to w różnych szopkach. No i już dużo nam się nagromadziło rzeczy, więc tylko czekaliśmy na odpowiedni projekt, na odpowiednie środki, aby już to realizować. My jako wioska bardzo prężnie działającą spoglądamy, gdzie można różne środki pozyskiwać. Pojawiła się informacja o dofinansowaniu z programu rozwoju obszarów wiejskich i chcieliśmy z tego skorzystać i napisaliśmy wniosek do LGD Krainy Świętej Anny. Pozyskaliśmy prawie 200 000 złotych na realizację takich inicjatyw jak Zagroda Chłopska, miejsce pamięci dawnych mieszkańców, wyremontowaliśmy starą remizę strażacką, zmodernizowaliśmy sikawkę konną, powstały 10 miejsc postojowych oraz siłownia na wolnym powietrzu. Zagroda Chłopska powstała w miejscu starych szopek, ale bryła budynku przypomina nam tak dom śląski, że postanowiliśmy to przekształcić, ten budynek właśnie w Zagrodę Chłopską i dzięki temu powstało kilka izb, które pokazują nam właśnie ten cały świat 100 lat temu. Budynek wymagał ogólnie kapitalnego remontu, zostały tylko ściany. Odsunęliśmy stary, piękny, drewniany sufit, położyliśmy na nowo tynk z elementami takimi, jak to kiedyś wyglądało, ściany. Wymieniliśmy podłogę, zaaranżowaliśmy stare okna, parapety, tak żeby budynek przypominał stary dom śląski. A same wyposażenie to dzięki hojności mieszkańców oraz gromadzonych przez wiele lat różnych rzeczy mogliśmy to wyposażyć, tą zagrodę w starym stylu. W ramach projektu dzięki współpracy Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach odnowiona została sikawka konna, która niegdyś służyła do gaszenia pożarów, a także budynek dawnej remizy strażackiej, która była siedzibą OSP Gąsiorowice do 1990 roku. Sikawka generalnie była w dobrym stanie technicznym, jednakże wymagała odnowienia. Wykonana została renowacja kół, pompy. Podczas prac konserwatorskich odkryto, że oryginalnym kolorem sikawki jest kolor niebieski, dlatego przywrócono też ten kolor tak jak to było w oryginale. Oprócz sikawki konnej wyremontowaliśmy także budynek dawnej strażnicy. Odnowione zostały ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, wymieniony został dach, także podłoga, wykonane zostało oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Dzięki szklanym drzwiom można sikawkę podglądać również w nocy. Odnowiona sikawka konna oraz strażnica tworzą dzisiaj Gąsiorowickie Muzeum Pożarnicze, z którego strażacy OSP Gąsiorowice są bardzo dumni. Jeden z takich efektów, które nie spodziewaliśmy się, to jest to, że coraz więcej turystów przybywało do Gąsiorowic, nawet z całej Polski i z zagranicy. I dzięki temu powstała opowieść o zagrodzie. Powstała fikcyjną, najstarszą mieszkanka wsi, Ouma Elza, która opowiadała o kulturze, historii naszej wsi w języku śląskim. Nazywam się Ouma Elza, mam 125 lat. Jeżdżę najstarszą mieszkanką Gąsiorowic. Tu mieszkam, śpię. Odwiedzają mnie tu różni turyści. Bardzo często. Może was pooprowadzą, jak tutaj mieszkam? Dzięki temu projektowi wielu starszych mieszkańców naszej miejscowości jakoś tak się mocno uruchomiło, bo zaczęli przynosić te różne przedmioty i z sentymentem opowiadać, jak oni je używali. Więc dzięki temu narodziły się różne historie, które my dzisiaj opowiadamy turystom. Dzięki projektowi stworzyliśmy ofertę również do szkół i przedszkoli, bo oni nie muszą daleko wyjeżdżać, aby poznać coś ciekawego ze swojego regionu. I dzięki temu mogą poznać swoja historia, kultura swoich dziadków, pradziadków. Jednym z większych wyzwań podczas realizacji tego projektu było to, że musieliśmy się nauczyć pracy z kosztorysem. W jaki sposób ogarniać roboty budowlane,
nadzorować nad firmą, która remontowała te obiekty, czy nadzorować nad remontem sikawki konnej. Musieliśmy zgłębić mocno wiedzę w tym zakresie. Projekt ten miał wielu partnerów. Jednym z najważniejszych partnerów było Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsiorowicach, ale również pomagali nam Odnowa Wsi Centawa, Odnowa Wsi Piotrówka, Koło Gospodyń Wiejskich Gąsiorowice, Gmina Jemielica oraz sołtys i Rada Sołecka Gąsiorowic. Mamy taką zasadę w miejscowości, że każdy zrealizowany projekt nie mógł być tylko zrealizowany, ale mógł cały czas żyć. I jedna z takich rzeczy, które w Izbie Regionalnej naszej się odbywają, to na przykład przychodzi Święty Mikołaj, chata zamieniał się w Dom Świętego Mikołaja. Odbywają się różne warsztaty, szkubania pierza, robienia różnych tam wiązanek. Są nawet sesje zdjęciowe, świąteczne, pokazujące starą tradycję. Realizacja projektu wiele nas nauczyła, dała nam dużo satysfakcji, ale to, co później się stało, to napawało nas wielką radością i dumą, że to cały czas żyje, że to, co stworzyliśmy, cieszy mieszkańców, cieszy turystów, cieszy szkoły, a przede wszystkim też cieszy nas, że coś powstało dla kogoś.